Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM Saili, która doskonale sprawdza się w podróży. Bienvenidos a Montevideo, moi drodzy. Znowu tutaj jestem. Dzień dobry. Kłaniam się nisko i zaczynam sentymentalnie i kulinarnie. To jest miejsce słynne niezwykle. Jesteśmy przy porcie, w Starym Mieście i to miejsce nazywa się Mercado del Puerto, czyli w tłumaczeniu targ portowy. Ale pierwotnie to wcale nie był targ. Tam jest port i w czasach przedautomobilowych przyjeżdżało tutaj towarzystwo, na przykład z Buenos Aires, bo już wtedy przecież kursowały po La Placie parowce. No i potrzebowali transportu i tu stały dorożki. Potem rzeczywiście był tutaj targ rybny, ale od wielu lat, bo ja też to pamiętam, tutaj są sklepy z pamiątkami, ale przede wszystkim restauracje. Restauracje, które proponują to, co tutaj jest najlepszego, czyli ryby, ale przede wszystkim wołowiny. Jak się ma szczęście, to można usłyszeć tu, jak grają candombe. Candombe to jest, można powiedzieć, miejscowa urugwajska samba. W czasach kolonialnych Hiszpanie przywozili niewolników z Afryki, również tutaj, no i oni stworzyli ów oryginalny dla Urugwaju styl muzyczny. Czy trzeba wiedzieć, jaki lokal wybrać? Podobno wszystkie są doskonałe, ceny są niemal identyczne, jest jeden dostawca mięsa, więc to nie jest loteria. Tak naprawdę tam, gdzie się siądzie, tam jest dobrze. A gdzie my siądziemy, no to się zaraz okaże. Idę za słuchem. Chociaż nie, chyba przy samej orkiestrze to będę musiał strasznie wrzeszczeć. Dobrze, zaraz coś znajdę. Mięsa nie wybiera się tutaj w ciemno. Przychodzi pan i pokazuje. Okej, dzień dobry. Esto es baby beef, picanha, lomo, fileto de lomo, sí, entrecot. Okej. Żeberka, pikania, to cięcie, o którym mówiłem, baby beef. Good choice? Gracias. Więc już wiecie, co zamówiłem, a za chwilę zobaczycie, jak to wygląda na talerzu. Baby beef. Baby beef albo ojo de bife to są synonimy. Chodzi o antrykot z bardzo młodej wołowiny. Nie cielęciny, ale młodej wołowiny. No i zobaczcie, jaki to jest kawał mięsa. Dostałem do tego frytki, chociaż wcale ich nie chciałem. Dostałem kawałki chleba, dostałem sos kreolski, dostałem chimichurri. Ale to za chwilę. Spójrzmy na to. Zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie to mięso w przekroju wygląda. Jest różowe, nie jest przepieczone, ale nie jest też całkiem surowe w środku. Zanim wezmę to do buzi, bo wtedy mnie na chwilę zatkał. Czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy asado w Argentynie i asado tutaj? No jest, jedna ważna. W Argentynie używa się węgla drzewnego bardzo często z worków gotowego. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Oni sami robią węgiel drzewny. Przy każdym takim asado, przy każdej takiej Paryzi mamy szczapy drewniane, które się wypalają, a następnie węgiel, który się tworzy, jest podsypywany pod to. A teraz już to. Na razie bez sosów. Masełko rozpływa się w ustach. Dobra, teraz nieco chimichurri.
do tego nieco, ponieważ, dobra, ja wam to zaraz pokażę, bo ty widzicie skromny kawałek. Zobaczcie, przekroję to śmiało, pójdę na całość, pokażę wam wnętrze ocho de bife. Spójrzcie, jak to wygląda. Dla wszystkich, którzy jedzą mięso, to jest całkowicie coś obłędnego. A gdybyśmy zamówili wiele rzeczy, to one są właśnie na takich podgrzewaczach podawane. Jeśli ktoś lubi wołowinę, ale również jagnięcinę, bo tutaj i jagnięcina jest podawana, to powiadam wam, to jest adres, którego przegapić nie można. W latach 20. Urugwaj był prawdziwą futbolową potęgą. Zresztą cały czas ma doskonałą pakę i świetnie gra, ale wtedy to byli giganci. Urugwaj wygrał 2 olimpiady po kolei, ale wtedy, choć FIFA już istniała, nie organizowano jeszcze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I Urugwaj zgłosił się na ochotnika. My zorganizujemy mistrzostwa. No i tak się stało. I właśnie z tej okazji wybudowano ów wspaniały obiekt, Estadio Centenario, czyli Stadion Stulecia. Rok 1830 i 1930, pierwsze mistrzostwa. Stulecie państwa. Tylko 4 drużyny z Europy tutaj przybyły, gdyż wtedy jeszcze nie latano samolotami pomiędzy kontynentami. Zatem te europejskie drużyny przypłynęły tutaj statkiem. To była między innymi Jugosławia i Rumunia. Ale do finału dotarł Urugwaj. I w finale zmierzył się z odwiecznym rywalem z zamiedzy, znacznie większym krajem, Argentyną. Do przerwy było 2-1 dla Argentyny. Ale Urusi w drugiej połowie odwrócili losy meczu i finalnie pokonali Argentynę 4-2. I tak właśnie Urugwaj został pierwszym w historii ludzkości mistrzem świata w piłce nożnej. A to wszystko wydarzyło się tutaj. Jak już mówimy o urugwajskich triumfach, to moglibyśmy też odwiedzić Marakanę. To było, zdaje się, w roku 1950 finał, Brazylia, rzecz jasna. 100 000 ludzi na Marakanie i Urugwaj wygrał z Brazylią w finale. Brazylijscy kibice popełniali samobójstwa, skacząc z trybun. Niezwykły obiekt. Tutaj kiedyś mieściło się blisko 90 000 ludzi. Dzisiaj te zasady są surowsze i trochę rozrzedzono te miejsca. Zresztą stadion niedługo przejdzie renowację. Ale moi drodzy, jeśli ktoś interesuje się historią futbolu i historią w ogóle, to odwiedziny tego miejsca przyprawiają o dreszcze. Estadio Centenario. A to nie koniec emocji tutaj. Przy stadionie działa Muzeum Futbolu. Zajmuje 2 piętra i w życiu nie widziałem poważniejszego muzeum poświęconego piłce nożnej. No tak, nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest tu traktowane niemal jak religia. Przeróżne eksponaty. No na przykład ten, z mojego punktu widzenia dość śmieszny, ale nie śmieszny dla Urugwajczyków. Otóż to są drzwi z budynku, w którym kiedyś mieścił się Urugwajski Związek Piłki Nożnej. Budynku już nie ma, ale drzwi wyjęto, drzwi i przeniesiono do muzeum. No są tutaj zupełnie nieśmieszne eksponaty. Są 2 puchary świata, które Urugwaj zdobył. No ten pierwszy z roku 1930. Powiem wam, że kibicuję Urugwajowi, no bo to jest niewielki kraj, a rodzi tak wspaniałych piłkarzy. Diego Forlán to jest jeden z moich w ogóle ulubionych piłkarzy w historii. Ja wiem, już nie gra, ale był absolutnie genialny. Luis Suarez trochę gryzł za bardzo, ale tych piłkarzy było na kopy, również polskiego pochodzenia. Fenomenalny bramkarz niegdyś Ladislao Mazurkiewicz. Eksponatów jest tutaj całe multum. Są zdjęcia, jest drugi Puchar Świata, ten z Marakany jest ogromne
zdjęcie z tego stadionu i wyobraźcie sobie 100 000 brazylijskich kibiców, koniec meczu, ostatni gwizdek i ta cisza, która jest rozpaczą i przerażeniem. Są koszulki, ale są również eksponaty, które pokazują nam, że czas się nieco zmienił. No, w jednej z gablot jest z dumą eksponowana papierośnica jednego z zawodników sprzed II wojny światowej. To mogę na usprawiedliwienie dzisiejszego futbolu powiedzieć. No, wspaniała rzecz. A sklep przymuzealny. Dzielnica Pocitos, czyli najbardziej zaludnione miejsce w całym Urugwaju. Najbardziej zaludnione. Większość tego kraju to po prostu pustać, pampa i pola. Ale ta dzielnica szczyci się wspaniałą, długą, piaszczystą plażą o nazwie Pocitos. I to jest miejscowa Copacabana. Więc jak się mieszka w takim budynku w pierwszym szeregu, no to ma się do plaży kilka minut. Kolor wody może nieco inny niż na Copacabanie, ale La Plata. Tutaj sobie wszyscy robią zdjęcia. Ten napis zmienia swoje kolory. Teraz mamy marzec. W marcu jest Dzień Kobiet. Zatem Montevideo jest w barwie fioletowej, ponieważ fiolet jest kolorem ruchu feministycznego. Oddaję cześć kobietom, które długo walczyły o swoje prawa, w wielu miejscach na świecie nadal walczą. Jeśli chodzi o stopień liberalizmu, to Urugwaj jest w czołówce. I nie mówię tutaj o Ameryce Łacińskiej, mówię tutaj o świecie. To jest niezwykle liberalny kraj. Jeśli przyjedziecie tu w innych miesiącach, to musicie zobaczyć, jaki kolor ma ten napis i jaką to oznacza symbolikę. Od wczesnej młodości interesowałem się historią bitew i wojen morskich, zatem niezwykle podnieca mnie fakt, że mogę właśnie stać w tym miejscu. La Plata, bardzo blisko jej ujście. I tu właśnie rozegrała się pierwsza poważna bitwa morska II wojny światowej. Otóż, gdy wojna wybuchła, Niemcy na południowy Atlantyk wysłali jednostkę o nazwie Admiral Graf Spee. To był pancernik kieszonkowy. No, pancernik kieszonkowy, to brzmi śmiesznie, ale jednostka była poważna. Dlaczego kieszonkowy? No, chodziło o to, by obchodzić postanowienia traktatu wersalskiego, które narzucały Niemcom ograniczenia w tonażu, więc ta jednostka miała mniejszy tonaż, ale uzbrojenie niezwykle solidne, takie jak pancernik właśnie. No i ów Graf Spee dokonywał korsarskich rajdów po południowym Atlantyku. Topił napotkane brytyjskie jednostki handlowe. Zatem Brytyjczycy wysłali zespoły pościgowe. Jeden z nich, składający się z krążowników niezwykle dzielnych, Ajax, Achilles i Exeter, dopadła grafa Spee właśnie tu na oceanie przed wejściem do La Platy. I odbyła się bitwa. Bitwa, którą Anglicy wygrali, mimo że Graf Spee miał większy kaliber dział, pancernik, a tam to były krążowniki. Ale Graf Spee został trafiony tyle razy, że musiał wpłynąć tutaj do La Platy i został z powodu jakże licznych i bolesnych uszkodzeń wysadzony przez załogę. Osiadł na mieliźnie. Załoga została internowana, no on wpłynął na wody neutralne, na wody urugwajskie, ale po drugiej stronie Argentyna. Więc owi marynarze zostali internowani w Argentynie. I to była
Pierwsza od wielu miesięcy dobra wiadomość dla Anglików i dla aliantów. Owa bitwa miała miejsce 13 grudnia 1939 roku. Wiadomość o tym zwycięstwie brytyjskim w tych ponurych czasach dała ludziom na całym świecie walczącym z hitlerowskimi Niemcami dozę optymizmu. A tam w środku opowiem wam jeszcze co nieco. Muzeum Marynarki w Montevideo ma szeroką ekspozycję dotyczącą całego wachlarza dziejów, ale jeden fragment jest poświęcony właśnie owej bitwie u ujścia La Platy. Musicie wiedzieć, że wrak wysadzonego admirala grafa Spee bardzo długo sterczał z płytkich wód La Platy. No ale w końcu został wydobyty i niektóre rzeczy zostały przeniesione właśnie tutaj. Mamy tutaj różne urządzenia pokładowe z tej jednostki pochodzące, ale też przysłane przez darczyńców oryginalne mundury głównych protagonistów, więc to jest mundur galowy Sir Henry'ego Herwooda. On dowodził eskadrą brytyjską. Jeszcze raz przypomnę, Ajax, Achilles i Exeter, krążowniki. A to jest mundur i szabla kapitana Hansa Langsdorffa, tego, który po internowaniu w Argentynie popełnił samobójstwo w hotelu w Buenos Aires. Piękna rzecz. Jak ktoś się interesuje historią wojskowości morskiej, rzecz konieczna do odwiedzenia. Żyrokompas, ale to już inna jednostka. Choripan, czyli chorizo i pan. Kiełbasa i chleb. Najbardziej klasyczne tutaj jedzenie uliczne. Zresztą w Argentynie, w Buenos tak samo. Jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy mianowicie koło zajezdni autobusowej i autobusowego dworca, więc ta budka El Condor, nie byle jaka nazwa, słynie z doskonałej jakości, bo żywią się tu kierowcy autobusów, a oni, przynajmniej ci miejscowi, wiedzą, jak się w sprawie choripana klaszcze. No więc ja chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś różnice między wersją miejscową a wersją argentyńską. Kiełbasa, pokazywałem wam to w Buenos, jest tak samo ugrillowana, czyli rozcięta wzdłuż i dopiero wtedy położona na ruszt. Sosy do wyboru. Ja mam tu absolutną klasykę, czyli cebulę, pomidory i paprykę w drobną kosteczkę pokrojone oraz chimichurri. A teraz jakość samego pieczywa i jakość kiełbasy. Oczywiście można tutaj sobie dołożyć majonezu, musztardy, barbecue, sosu, ale wtedy nie będzie się czuło jakości chorizo. Chrupiąca, bardzo dobra kiełbasa, która nie jest kiełbasą czysto wieprzową. Ona jest trochę inna niż ta w Buenos. To jest kiełbasa wieprzowo-wołowa, no ale jakże ma tu nie być w tym kraju wołowiny. Wołowiny to nie ma tu tylko w deserach, a poza tym jest wszędzie. Dobra rzecz. El Condor. Plaża Ramirez, ale nie temat plażowy jest ważny w tym miejscu, lecz ten budynek za mną. On kiedyś był postawiony również w związku z plażą, ponieważ jest to dawny hotel z początków XX wieku, no postawiony właśnie przy samej plaży. Ale ten hotel to dzisiaj siedziba Mercosur. Mercosur, czyli wspólny rynek południa. Bardzo dużo się o tym teraz i w Europie mówi w związku z porozumieniem pomiędzy Unią Europejską a Mercosur. No Mercosur to potęga. To ma być w przyszłości całkowicie wspólny rynek Brazylii, Paragwaju, zresztą umowę w Paragwaju podpisano, Urugwaju, Argentyny. Wenezuela jest
czasowo zawieszona, kilka państw jeszcze jest stowarzyszonych. No i teraz chodzi o koncepcję, żeby dwa wspólne rynki, czyli europejski i ten południowoamerykański, połączyć. No i oczywiście są protesty, zwłaszcza polscy rolnicy protestują i francuscy rolnicy. Oczywiście w pewnym sensie ja rozumiem ich obawy, ale z drugiej strony widzę też cały szereg korzyści, nie tylko jako konsument, bo oczywiście jako konsument nie miałbym nic przeciwko tańszej, doskonałej tutejszej wołowinie, czy też znacznie tańszym, doskonałym tutejszym winom, ale chodzi jeszcze o inne rzeczy, soję, etc. No więc sam nie wiem, co w tej sprawie powiedzieć. Nie jestem rolnikiem, ale z drugiej strony przypominam sobie, że jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to również były protesty we Francji i w Niemczech, no że tu nas Polacy zaleją tańszymi produktami. No jednak weszliśmy, wszystko się udało. A gdyby, tak sobie na mój chłopski rozum myślę, gdyby te dwa ogromne rynki połączyć i stworzyć jeden, no to byłby to największy wspólny rynek na świecie. A ja w ogóle lubię słowo wspólne. No oczywiście nie chodzi tu o szczoteczkę do zębów, pióro, buty ani bieliznę, ale w wielu wypadkach wspólnota po prostu się sprawdza. Jak będzie, zobaczymy. Tutaj Mercosur obraduje, a jak chcą, to mogą mieć w podręcznej walizeczce kąpielówki i sobie potem wyskoczyć na ową plażę. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eSIM Sailly, która doskonale sprawdza się w podróży. Instalując aplikację Sailly w swoim telefonie, uzyskujecie dostęp do pakietów internetowych w 190 krajach i terytoriach na całym świecie. Odpowiedni dla siebie pakiet danych możecie zakupić jeszcze przed wyjazdem, by zaraz po wylądowaniu mieć dostęp do internetu i nie martwić się o roaming. Co ważne, aplikacja Sailly jest niezwykle prosta w obsłudze. Kartę eSIM w swoim telefonie instalujemy tylko raz, by potem móc z niej korzystać w różnych miejscach na świecie. Korzystaliśmy z niej w Europie w wielu miejscach, w Azji, w Afryce, a teraz tutaj, w Ameryce Południowej i wszędzie świetnie się sprawdza. Dla osób podróżujących intensywnie idealnym rozwiązaniem będzie pakiet Sailly Ultra. Aktywując go, otrzymacie nieograniczony dostęp do internetu w 120 krajach świata oraz cały szereg dodatkowych przywilejów, na przykład na lotniskach tak zwaną usługę Fast Track, czy też dostęp do lotniskowych saloników. Koniec kącika partnerskiego. Plaza de la Independencia, czyli Plac Niepodległości, czyli centralne miejsce stolicy Urugwaju, główny tutejszy plac. No i ponieważ jest to Plac Niepodległości, więc stoi na nim posąg José Artigasa, czyli bohatera urugwajskiego, który stworzył podwaliny pod niepodległy kraj. Ale mamy tutaj znacznie więcej miejsc, które nawiązują do jakże fascynującej miejscowej historii. No, ten budynek, niezwykła forma, rok 1927. Dwóch Argentyńczyków, dwóch braci nazwiskiem Salvo wznoszą ów architektoniczny kaprys Palacio Salvo. To był kiedyś hotel, tam było kasyno, tam właśnie śpiewał Carlos Gardel, który jest, jak już papiery pokazały, chodzi o jego akt urodzenia, nie Argentyńczykiem, a Urugwajczykiem. A propos tanga, zanim ten budynek tam postawiono, to tam była kawiarnia i tam po raz pierwszy wykonano słynną La Comparsitę. Ona dopiero, kiedy zapis nutowy dotarł do Buenos, stała się słynna na cały świat i wszyscy mówią tango argentyńskie. Tak naprawdę jest to tango Uruguayo, moi drodzy.
A teraz jedyna w zasadzie tutaj pamiątka po dawnym kolonialnym hiszpańskim mieście. Owa brama, która była kiedyś, patrząc się stąd w tamtą stronę, bramą wejściową do tego, czym było Montevideo w czasach hiszpańskiej kolonii. Było po prostu portem i twierdzą. To wszystko, co widzimy tutaj, powstało później. Plaza Matriz, czyli najważniejszy plac dawnego kolonialnego hiszpańskiego Montevideo. Przy nim stoją dwa budynki, które niegdyś symbolizowały hiszpańską zwierzchność. Z jednej strony Cabildo, czyli siedziba gubernatora kolonii, który reprezentował tutaj króla Hiszpanii. Z drugiej strony katedra, to symbol władzy kościelnej, dwa filary dawnej Hiszpanii. Ale na środku mamy fontannę. Fontannę, która pokazuje różne ważne daty z czasów powstawania niepodległego Urugwaju. Ona co prawda oficjalnie symbolizuje 4 żywioły, ale znajdują się na niej również elementy masońskie, na przykład kielnia i młot. Zresztą ten budynek tam to jest do dzisiaj siedziba jednej z lóż masońskich. Tak, u zarania niepodległości masoneria była tutaj niezwykle ważna. Owe liberalne, świeckie nurty kształtowały i ukonstytuowały to państwo zresztą. Dzisiaj ona nie odgrywa już tak ważnej roli w życiu kraju, ale w dalszym ciągu istnieje i panowie masoni się zbierają. A my sobie tutaj w cieniu platanów bardzo przyjemnie chodzimy i oglądamy te masońskie symbole. No, tu są. Tutejsze Stare Miasto nie jest tak spektakularne jak Buenos Aires, powiedzmy sobie szczerze. Daleko mu do tego. No ale to jest po prostu mniejsze miasto, znacznie mniejsze, które było fortem i portem. W dodatku dzieje się tutaj coś podobnego, co obserwowałem kiedyś w Quito, ale tam akurat ten proces się odwrócił. Mianowicie chodzi o to, że historyczna stara część staje się najbardziej zaniedbanym fragmentem miasta. Dlaczego? Ano dlatego, że bogaci ludzie i ci najbogatsi w ogóle nie chcą tu mieszkać. No tutaj nie wszędzie da się podjechać samochodem, są wąskie uliczki, jest dość niewygodnie, więc chcą się przenosić do takich rezydencjonalnych dzielnic nad La Platą i mieszkać w willach albo w wieżowcach. Zatem tutaj są najtańsze mieszkania. Ale to ma swój klimat. Są bukiniści, są artyści, dzieci grają w piłkę na ulicy i jest to, mówię teraz o Montevideo i o jego starej części, naprawdę przyjemne maleństwo, choć samo miasto liczy sobie połowę mieszkańców całego kraju, czyli ponad 2 miliony mieszkańców. Dzielnica Pocitos, czyli najgęściej zaludniona część Montevideo, no bardzo przyjemny fragment, tutaj głównie willowy, no i oczywiście również pełen restauracji. Lokal, do którego idziemy, ma bardzo ciekawą nazwę osadzoną w tutejszym kulturowym kontekście. Mianowicie nazywa się La Otra, czyli ta inna. O co chodzi? No chodzi o to, że w krajach latynoskich kiedyś każdy mężczyzna miał żonę, dzieci i dom, ale miał też inny domek, w którym była właśnie ta inna, no po prostu kochanka. Ale tutaj tego kontekstu nie ma, w tym sensie, że mamy La Otra, czyli Parilla, czyli ta inna Parilla. No, czyli już wiecie, czego się spodziewać. Żywy ogień czeka nas już prawie od wejścia.
Pamiętam z dzieciństwa taki polski film partyzancki, kiedy to partyzant grany, o ile sobie dobrze przypominam, przez Wojciecha Siemiona powiedział tak: po wojnie pójdę do lasu, nazbieram mnóstwo najlepszych grzybów, ugotuję cały wielki gar, a następnie calutką zawartość wyleję przez okno. No tak, można to zrozumieć, co jedli partyzanci najczęściej, to co rosło w lesie. No i jestem już powoli jak ten partyzant, czyli jestem już prawie całkiem nawołowinowany. Zobaczcie, jak zmieniam proporcje na stole. No, ogromna sałata. Do niej wyśmienita urugwajska oliwa. Ja oczywiście pamiętałem, że tu się robi oliwę, ale nie pamiętałem, że ona jest aż tak wybitna. Ocet będę dodawał za chwilę. No ale powiedziałem, że jestem prawie całkiem nawołowinowany, to nie znaczy, że całkiem. No bo tutaj poza stekami są dwie specjalności. Jedną z nich już znacie. Pokazywałem w Buenos, mianowicie grasica, animelka, czyli moziechas. I teraz, jeśli jest to zrobione dobrze, to jest naprawdę obłędne. A druga rzecz, tej nie znacie. To jest mianowicie chinchulin. Co to jest chinchulin? To jest krowie jelito. Oczywiście oczyszczone, niezwykle dokładnie, a następnie upieczone na asado, na ruszcie. To jest podobna koncepcja co andouillette w Lyonie we Francji, tylko że tam robi się z tego kiełbasę, napycha ją i ją na ruszcie przypala. Natomiast tutaj mamy te jelita w całości. Ja je pamiętam z poprzedniego pobytu i wiem, że mi smakowały niezwykle. To jest poezyjna rzecz. Naprawdę. Nie ma tego, czego można się po jelicie spodziewać, czyli dość nieprzyjemnego zapachu i posmaku, bo jest dobrze oczyszczone. Konsystencja jest wyborna. A teraz grasica. Rozpływa się w ustach. Jeszcze skromniutkie chorizo, nie paprykowane. Moi drodzy, są tu wielkie steki. Jest tu wszystko, co trzeba. A, o tym wam nie mówiłem. Ceny. To jest niezwykle interesująca rzecz. One są, jeśli mówimy o generalnych rzeczach, bardzo podobne do tego, co jest w Polsce, z wyjątkiem wołowiny. Ona jest kilkukrotnie tańsza. Ale co jest ważne, jak się tu płaci, również w restauracjach, kartą kredytową, a wszyscy do tego zachęcają, cudzoziemską kartą kredytową, to automatycznie odliczają wam 22% VAT-u. Czyli coś, co jest w karcie, tam kosztuje 1000 peso, czyli 100 zł, od razu jest 22% mniej. Można zostawić napiwek kartą 10%, więc wtedy jest 12% mniej. Jeśli ciągnie was do wołowiny, to powiadam wam, to jest jeden z najlepszych adresów na świecie.